Siema, tu wahacz. Volvo w przypadku swoich sedanów nie zastosowało strategii z przedłużeniem życia ich spalinowych wersji, tylko postawiło w pełni na elektryki, czego efektem jest model ES90. Sprawdźmy, co on sobą reprezentuje. W całkiem ciekawej konfiguracji, przyznam, bo z bazowym układem napędowym i topowym wyposażeniem. Na wstępie użyłem słowa sedan, bo sam producent tak określa ES90, ale w porównaniu do spalinowego S90 wariant elektryczny ma jednak wyraźnie bardziej zaobloną linię boczną, która przywodzi na myśl liftbacki. Sposób unoszenia tylnej klapy też prowadzi w tym kierunku, przy czym elegancji nowemu modelowi moim zdaniem wciąż nie można odmówić. No i też ES90 prezentuje się po prostu bardzo ładniej, chociaż przyznam, stara S90 pod kątem wyglądu zostaje moim faworytem. ES90, jak sądzę, również będzie modelem dobrze się starzejącym, ponieważ producent zastosował tutaj kontynuację podejścia z ostatnich lat, to znaczy mamy delikatne ogólne kształty karoserii połączone z bardziej wyrazistymi detalami. Samochód jest także odpowiednio duży jak na flagową limuzynę, bo jego długość to równe 5 metrów, a szerokość wynosi 194 cm. W wygląd nadwozia ES90 można ingerować w ograniczony sposób, mamy jedynie różne lakiery za 4799 zł, można też zmieniać felgi. W testowanej najbogatszej wersji Ultra w standardzie dostaje się 21 cali, 22-calowe z pokazywanego egzemplarza wymagały dopłaty 5999 zł. Poza tym można domówić tylko pakiet z białymi paskami na progach i zderzakach za 1500, ale jest to typowa kosmetyka. I w sumie trochę szkoda, że czegoś w stylu dawnego pakietu stylistycznego R-Design tutaj nie zaproponowano. Wnętrze jest utrzymane w takiej samej filozofii co nadwozie, to znaczy z bardziej delikatnymi, neutralnymi liniami, które tutaj również moim zdaniem sprawdzają się bez zarzutu, ładnie i odpowiednio elegancko jak na auto tego typu. Mamy także niestety kontynuację trendu minimalizacji fizycznych elementów sterujących. Za 7399 zł zamówić można też do kabiny, widoczną na nagraniach, skórę Nappa. Bez dopłat dostępna jest albo wełniana tapicerka, albo sztuczna skóra Nordico. Wybierając jaśniejsze fotele, wstawki w tym kolorze pojawiają się także w innych częściach wnętrza i do czarnego lakieru jest to moim zdaniem optymalne połączenie. Jakość wykonania kabiny stoi w ES90 na wysokim poziomie. Większe obszarowo elementy są albo skórzane, albo wykonane z estetycznie wyglądających miękkich materiałów. Detale też mają odpowiednią precyzję, nie ma żadnych problemów ze spasowaniem. Ogólnie łatwo mogłem poczuć, że siedzę w samochodzie z wyższej półki. Fotele dają radę, mamy tutaj typowe dla Volvo konstrukcje, które nie są jakieś przesadnie miękkie, ale bardzo dobrze wyprofilowane i wygodne. W wersji Ultra mamy także masaż ze sporą ilością niezależnych stref, również tych prawo-lewo, więc jest ok. ES90 ma cennik oparty o 3 półki wyposażeniowe nazwane Core Plus i Ultra, a także również 3 układy napędowe. Bazowy, który dostałem do testów, ma napęd na tył, moc 333 koni mechanicznych oraz akumulatory 88 kWh netto. Dopłacając 22 000 zł dostaje się wariant Twin Motor, gdzie dochodzi także drugi silnik napędzający przednią oś, co zwiększa moc do 449 koni, a akumulatory rosną do 102 kWh netto. Taka sama pojemność występuje w topowym wariancie Twin Motor Performance, ale w nim za kolejne 22 000 zł ekstra wzmacniane są silniki, bo generują one wtedy aż 680 koni mechanicznych. Bez względu na moc, maksymalna prędkość ograniczona jest do 180 km/h, więc fani niemieckich autostrad muszą brać to pod uwagę. W polskich warunkach uzyskać można takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km/h. Przyspieszenie bazowego wariantu jest moim zdaniem wystarczające do samochodu tego typu, bo ES90, chociażby przez swoje wymiary, mnie zachęcał do bardziej płynnej i odprężającej jazdy i nie czułem potrzeby jakoś tego zmieniać i chociażby startować nim co chwila spod świateł. Z drugiej jednak strony, przy samochodzie kosztującym wyjściowo 299 990 zł, dopłata 22 000 do wzmocnionego układu napędowego nie jawi się jako jakaś ogromna w ujęciu całościowym kwota, zatem odmiana Twin Motor ma tu moim zdaniem sens, bo nigdy nie wiadomo, kiedy napęd na 4 koła się przyda, a też trochę większe akumulatory w takim krążowniku nie zaszkodzą. Z kolei Twin Motor Performance to już typowa fanaberia.
Jeśli ktoś chce, to czemu nie? Na pewno fajnie musi być przyspieszyć czasami do setki w 4 sekundy, ale zdroworozsądkowo dla mnie dopłata nie ma sensu. Wracając do bazowego wariantu, to w ES90 nie ma asfaltowego wyboru trybów jazdy, można tylko ustawić ustawienia off-road podwyższające prześwit dzięki opcjonalnemu pneumatycznemu zawieszeniu za 9990 zł. Biorąc jednak pod uwagę charakter samochodu i 22-calowe felgi, nie widzę, aby zbyt często off-road się przydawał, no ale lepiej jest mieć taki tryb niż nie mieć. Pojedyncze ustawienia na utwardzone drogi dobrze sprawdzają się jednak na co dzień, bo łatwo i bez starania się można wyczuć, jak wciskać gaz, aby samochód jeździł płynnie, a kiedy ES90 ma pokazać więcej swojego potencjału. Nie takiego, aby wbijało w fotel, ale w zupełności wystarczającego do podróży po publicznych drogach. Mnie również na tych szybkiego ruchu mocy nie brakowało. W ES90 można wybrać też tryb jednego pedału, ale przyznam, nie korzystałem z niego, ponieważ wyłączając rekuperację osiąga się nie zawsze w takim stopniu spotykaną w elektrykach, powiedzmy, lekkość jazdy po puszczeniu gazu. Trudno jest to dokładnie opisać słowami, ale jest to zdecydowanie pozytywna cecha. Na wrażenie niewzruszonego sunięcia po drodze wpływa też zawieszenie. Tak jak wspominałem, w testowanym egzemplarzu znalazła się pneumatyka. Nie wiem, jak ES90 zachowuje się bez niej, ale z tym dodatkiem nadspodziewanie dobrze, pomimo dużych felg, neutralizowało nierówności. Cudów oczywiście nie ma i wpadając w większe dziury z tymi kołami poczuje się ten fakt, ale na bardziej umiarkowanych drogach efekt jest super. W razie czego amortyzatory można też usztywnić, ale ja nie czułem takiej potrzeby, bo bez względu na ustawienia samochód jest odpowiednio zwarty i w zakrętach nie miałem problemów z wychylaniem się nadwozia. Układ kierowniczy jest typowy dla Volvo, to znaczy z wyraźnie upłynnionymi reakcjami, ale zarazem bez jakiegoś opóźnienia, tylko z odpowiednią do normalnej jazdy precyzją. Tak, aby nie pojawiały się zbyt ostre reakcje, ale aby zarazem mieć dużą pewność prowadzenia. Brakuje mi tylko trochę większego oporu stawionego przez kierownicę, ale nie zmienia to ogólnych pozytywnych wrażeń. Dodając do tego dobre wyciszenie kabiny, dostaje się limuzynę, w której trudno jest mi znaleźć jakiś słaby punkt, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Wypada także układ elektryczny w kwestii zasięgu. Producent przy testowanej odmianie podaje 654 km, przy większych akumulatorach ma być to 692 km. Obie te wartości wyglądają solidnie, a w prawdziwym świecie zasięg, jaki uzyskiwałem przy jeździe mieszanej, to znaczy miasto, zwykłe drogi poza nimi, trochę ekspresówek, wynosił około 500-550 km, przy średnim zużyciu w takich warunkach oscylującym wokół 15 kWh na 100 km. Wartości w tych okolicach komputer pokładowy pokazywał zarówno w mieście, jak i na zwykłych drogach pozamiejskich. Na ekspresówkach wskazania rosły do 21-22 kWh, a na autostradach do okolic 26 kWh, zatem nie jest źle jak na tak duże auto. Katalogowa moc ładowania samochodu to 310 kW w testowanej wersji i 350 w mocniejszych. Mnie prawie udało się do niej dobić, bo auto przyjmowało przez pewien okres 300 kW i poniżej 200 kW samochód zszedł dopiero przy 55%, a przy 90% wciąż miał około 100 kW i dopiero później prędkość wyraźnie maleje. Ogólnie tempo ładowania w ES90 oceniam zdecydowanie pozytywnie, a od 25 do 80% naładowałem się w 17 minut. Mamy tutaj także obsługę prądu zmiennego z mocą do 11 kW. Przejdźmy teraz do ciemniejszej strony S90, czyli sposobu obsługi. Zaczynając od drzwi, tam mamy tylko dwa fizyczne sterowniki szyb, a żeby przełączyć się pomiędzy regulacją przednich i tylnych, trzeba nacisnąć ten przycisk, co jest mniej wygodne i wymaga więcej uwagi, niż gdyby były cztery po prostu niezależne sterowniki. Klamka ulokowana jest tutaj, bardzo blisko tych przełączników szyb, a mogłaby być moim zdaniem trochę dalej. Nie ma także fizycznego sterowania światłami, manetka służy tylko do obsługi drogowych, a aby odpalić chociażby mijania, trzeba już wchodzić do menu. Też nie udało mi się pozostawić świateł mijania po wyłączeniu samochodu, ponieważ odpalanie i gaszenie wszystkiego odbywa się kontekstowo, nie ma żadnego przycisku fizycznego startera i gdy się wejdzie do samochodu i włączy tryb D, no to wszystko się aktywuje, a gdy się włączy tryb P i otworzy drzwi, no to wszystko się wyłącza. Blokuje się zarazem menu obsługujące oświetlenie. Wolałbym zdecydowanie mieć nad tymi światłami większą kontrolę. Tak samo do menu trzeba wejść, aby dostroić położenie lusterek i później przyciskami na kierownicy po wyborze odpowiedniego lusterka można zmieniać pozycję. W wersji Ultra mamy elektryczną kolumnę kierowniczą, ale znowu, aby nią sterować, trzeba wejść do menu i dopiero tymi przyciskami robić odpowiednie ruchy, co z udogodnienia
robi tę czynność moim zdaniem bardziej uciążliwą niż gdyby była po prostu zwykła taka wajcha i później można było manualnie dostrajać położenia. Korzystanie z ekranu jest niezbędne, aby otworzyć nawet schowek przed pasażerem. Nie znalazłem żadnej fizycznej alternatywy dla tego i gdyby ten wyświetlacz chociażby uległ uszkodzeniu, no to byłby naprawdę poważny problem z obsługą samochodu. Zatem nie jest to moim zdaniem dobry pomysł, aby tak wszystko skupiać w tym ekranie. No i ogólnie też jest to mniej wygodne niż jakieś fizyczne elementy sterujące, chociażby taki poziom jak był w starym S90. Domyślnie krzyżak na kierownicy odpowiada za sterowanie systemem audio. Wygodne jest to, zmiana piosenek, zmiana głośności. Z lewej strony mamy sterowanie zawartością zegarów oraz aktywnym tempomatem, przy czym bez jego włączania, ponieważ aby to zrobić, trzeba drugi raz wychylić manetkę do zmiany biegów. Mamy raz tryb D po prostu, a później odpala się tempomat. Wymaga to chwili przyzwyczajenia, ale jest moim zdaniem równie wygodne co przycisk bezpośrednio na kierownicy. Największy problem z przyciskami na kierownicy jest taki, że nie są one podświetlone. Mamy tylko taki pasek sygnalizujący, gdzie mniej więcej mogą one być i jest to jak dla mnie masakra. Nie wiem, jakim cudem w samochodzie tej klasy takie rozwiązanie trafiło do finalnego produktu. Tylko jeden przycisk do obsługi elektronicznych zegarów jest wystarczający, ponieważ mamy skromne możliwości personalizacji. Poza takim widokiem minimalistycznym jest także ten zawierający mapę oraz to, co widzę aktualnie, różne sensory, które są wbudowane w samochód. I to by było na tyle. Dostęp do tych wszystkich podstawowych informacji jest i jest on czytelny, więc nie ma co narzekać specjalnie, ale jest moim zdaniem zbyt mało tam informacji. Chociażby jeden z tych widoków mógłby zawierać komputer podróżny, żeby można było zobaczyć sobie od razu, jakie jest średnie zużycie energii, a tego nie ma i aby zobaczyć, co się dzieje, trzeba wejść znowu do komputera i odpowiedniego menu. Swoją drogą całkiem zaawansowane są tutaj różne wskazania związane z tym, jak zużytkujemy energię, no ale wciąż wolałbym, żeby mieć chociaż jedno takie proste wskazanie gdzieś na zegarach. Pomimo tego, że ogólnie nie jestem zwolennikiem koncepcji Volvo na obsługę samochodu, to muszę uczciwie przyznać, że system, który tym wszystkim zawiaduje, jest dobrze zaprojektowany. Mamy tutaj chociażby integrację z usługami Google, co oznacza na przykład mapy Google działające tak jak na smartfonie, ale bez konieczności podłączania tego smartfona. Też interfejs jest przejrzysty już poza odpowiednią przekątną ekranu, która to gwarantuje, to chociażby na tutaj widoku domowym. Mamy wszystkie niezbędne informacje. Też poniżej pojawiają się ikonki ostatnio wybieranych ustawień czy przełączników, z których korzystaliśmy, więc nie trzeba aż tak bardzo się zagłębiać do tych najczęściej wybieranych rzeczy do menu. Ustawienia są też te bardziej rozbudowane. Tutaj nie jestem zwolennikiem tego, że mamy takie długie listy przewijane góra-dół. Wolałbym, żeby było więcej tych kategorii, zwłaszcza w menu sterowania to widać. Jeszcze jest tego dużo, możemy wchodzić sobie jeszcze tam głębiej, no ale wolałbym, żeby nie trzeba było wchodzić głębiej, tylko żeby było więcej ikonek tutaj. Zwłaszcza, że tutaj czasami jednak trzeba wchodzić, aby różne rzeczy dostroić. Całość działa też bardzo szybko, mamy świetną reakcję na dotyk, więc tak jak wspominałem, nie jestem fanem koncepcji, ale wykonanie już jest ok. Panel klimatyzacji również jest oczywiście w formie menu, albo mamy taki bardziej podręczny, albo można odpalić pełnoekranowo. I tutaj ponownie się powtórzę, że wolałbym, gdyby był jakiś fizyczny, normalny panel, ale ten wirtualny jest zaprojektowany przejrzyście. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy indukcyjną matę oraz dwa umieszczone w całkiem zmyślnym miejscu, muszę przyznać, porty USB w standardzie C. Z tyłu obecne są kolejne dwa USB w standardzie C. Pokazywane w kabinie ekrany czy czterostrefowa klimatyzacja są na wyposażeniu standardowym ES90, ale jednak pomiędzy półkami wyposażeniowymi występują wyraźne różnice i jak dla mnie, aby później nie żałować, wypada dorzucić pieniądze chociaż za środkową wersję Plus. Wyjściowo, tak jak mówiłem, samochód kosztuje 299 900 zł, plus wymaga dopłaty 25 000 zł, ale mamy wtedy na pokładzie chociażby kamery 360 stopni, wyświetlacz przezierny, system automatycznego parkowania, audio Harman Kardon, elektryczną kierownicę czy podgrzewane fotele z tyłu. Kamery mocno się tutaj przydają, przy czym absolutnie niezbędna jest tylna, ponieważ widoczność w tym kierunku w ES90 praktycznie nie istnieje, bo mamy niewielką i mocno opadającą tylną szybę, jeszcze zasłanianą w sporym stopniu przez zagłówki. Swoją drogą zaskoczyła mnie jakość kamer, ponieważ ta jak na flagowca marki Premium nie robi najlepszego wrażenia. To znaczy wciąż jest całkiem niezła i w pełni używalna, ale rozdzielczość szału nie robi, a szczegółowość moim zdaniem wypada nawet trochę gorzej niż w starej S90, co nie powinno mieć miejsca.
Wracając do ogólnego wyposażenia testowanego elektryka, to z bazowym Core oczywiście też da się ES90 normalnie użytkować, ale jak na taką limuzynę, która wyjściowo i tak dużo kosztuje, brakowałoby mi jednak kilku rzeczy długoterminowo. Do Ultra dopłacić trzeba 31 000 złotych, ale na tym poziomie również znajdują się rzeczy, które mogą kusić klientów, bo na przykład adaptacyjne światło HD Pixel LED czy elektrochromatyczny pozwalający na zmniejszenie przepustowości światła panoramiczny dach. Te dwa elementy akurat moim zdaniem powinny być dostępne w niższych odmianach, zwłaszcza przyciemnianie dachu, który jest zawsze w standardzie. Na szczęście za 800 zł zamówić można akcesoryjną roletę do niego, ale taką powiedzmy zero-jedynkową, że może być albo dach zasłonięty, albo można ją zwinąć i włożyć do pokrowca. Ogólnie strategii Volvo w kwestii dachu nie rozumiem. W Ultra mamy również wentylację foteli wraz z masażem oraz ich bardziej wszechstronną elektryczną regulację czy większe felgi. Kilka rzeczy można jednak wciąż domówić. Najpoważniejszą jest audio Bowers & Wilkins, które gra świetnie, ale wymaga dopłaty 15 249 zł. Później jest jeszcze wspominane pneumatyczne zawieszenie i testowane, maksymalnie doposażone Volvo ES90 kosztowało około 440 000 zł. Chcąc mieć duże elektryczne Volvo, można także zwrócić uwagę na ich SUV EX90. Lepiej go doposażając też można wydać około 450 000 zł, a w podstawie za około 400 000 takie auto można wziąć także w leasingu operacyjnym za 4663 zł miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. W ramach dekoracyjnego oświetlenia wnętrza mamy przyjemny dla oka wzorek ciągnący się od drzwi po deskę rozdzielczą. Podświetlone są też dolne partie w sposób bardziej rozproszony, drzwi czy też przestrzenie na nogi, a także jest lampka na podsufitce, która rzuca delikatny blask na tunel środkowy, który jeszcze doczekał się swojej dedykowanej lampki w przestrzeni na telefon, więc nie jest to jakoś bardzo wyraziście, jeśli chodzi o oświetlenie, czego w sumie nie spodziewałbym się po Volvo, ale jest stylowo i odpowiednio dużo jest tych elementów świetlnych, aby robiły różnicę. Można sobie modyfikować kolorystykę z kilka motywów, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały. Nie wszystkie, tak jak pokazywałem już wcześniej, na kierownicy nie ma podświetlonych przycisków, no ale poza tym absurdalnym brakiem już wszystkie podświetlenia się doczekały. Przednie światła w ES90 mają spodziewany po Volvo z ostatnich lat wzór, gdzie segmenty do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami mają kształt inspirowany mitologią nordycką i Mjolnirem, młotem Tora. Nowością są dodatkowe pionowe wstawki na zderzakach. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach wyglądają tak. Z tyłu znowu spotkać można znajome dla Volvo kształty oparte o literę C. Całościowo wygląd oświetlenia w ES90 wypada moim zdaniem dobrze. Od razu wiadomo, z jaką marką mamy do czynienia. Są pewne nowości, ogólnie ładny, pasujący do stylistyki nadwozia wygląd. Za dnia dostrzec można także wyższe segmenty umieszczone przy tylnej szybie. Jest to nawiązanie do SUV-ów czy kombi tego producenta. W spalinowych S60 czy S90 tego nie było. Adaptacyjne światła HD Pixel LED mają za zadanie tak pionowo wycinać fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie pozostałych obszarów drogi. Zgodnie z nazwą mamy tutaj światło nie tylko z pionowymi strefami, ale o wyższej rozdzielczości i widać to chociażby podczas ich gaszenia, gdy pojawia się animacja, ale co istotniejsze, przekłada się to na naprawdę dobrą precyzję tworzenia świetlnego tunelu. Nie jest ona może jakaś rekordowa, ale krawędzie pomiędzy obszarami jasnym i ciemnym są całkiem ostre i w zupełności wystarczające. Też żadnych problemów nie zauważyłem z wykrywaniem przez komputer innych pojazdów, bo czy to przy bliższym czy dłuższym dystansie odpowiednie strefy były szybko wygaszane. Łatwo można tryb automatyczny też wyłączyć, wychylając manetkę, ale ja nie miałem praktycznie takich sytuacji. Czasami tylko jadąc w ciemnym otoczeniu, ale z pojedynczymi latarniami, światła zbyt często odpalały się i gasiły w formie drogowych, ale wyglądało to po prostu dziwnie, a nie nikogo oślepiało, więc nie jest to dla mnie jakiś poważny problem. Dodatkowo dostajemy dużą moc świecenia i pod tym kątem Volvo oferuje wyróżniający się poziom, zatem całościowo są to bardzo dobrze działające adaptacyjne światła i żałuję, że trzeba dopłacać aż do Ultra, aby mieć je na pokładzie. Powinny być one chociaż jako opcja za kilka tysięcy złotych do wersji Plus. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki ogromny zapas wolnej przestrzeni, nad głową też jest ok, ląduje ona w naturalnym ułożeniu pod taflą szkła i do tej tafli mam jeszcze taki zapas. Tunel środkowy w testowanym modelu minimalnie tylko wystaje.
Tylna kanapa prezentuje się tak. Wyposażona zostało ona w rozkładany podłokietnik, całkiem zaawansowany, jeśli chodzi o funkcję. Bagażnik samochodu ma 442 litry pojemności. Mamy tutaj spory otwór załadunkowy. Dzięki pneumatyce można naprawdę wyraźnie obniżyć zawieszenie tylne, przez co próg też jest nisko. Kształty kufra są regularne. Regulacja wysokości odbywa się z prawej strony. Mamy także tutaj złącze 12V. Po obu stronach są wyciągane haczyki na jakieś torby. Pod podłogą mamy jeszcze dodatkowy schowek. Tak samo niewielka kieszeń jest w lewym nadkolu. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 922 litry. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę bez wyraźnego uskoku. Podsumowując, Volvo ES90 jest samochodem, który trudno jest jednoznacznie ocenić. Pod kątem czystych wrażeń z jego prowadzenia, do tego auta nie mam żadnych zastrzeżeń, bo widać dopracowanie konstrukcji i jazda tym modelem to duża przyjemność na poziomie, który rzadko auta, które testuję, osiągają. Z drugiej jednak strony mamy sposób sterowania, który do mnie nie trafia, bo takie skupienie się na ekranie dotykowym to nie jest ani nowoczesność, ani dążenie do minimalistycznego stylu w kabinie, tylko po prostu pogorszenie ergonomii. Nie ma też tym dramatu i jak jeździłem S90 przez tydzień, to na przykład nie musiałem przecież co chwilę dostrajać lusterek czy otwierać schowka, ale ilość specyficznych rozwiązań jest na tyle duża, że długoterminowo pewnie by mi one przeszkadzały. To znaczy miałbym myśl, że wydając tak duże pieniądze, nie powinienem mieć takich nawet drobnych uciążliwości na pokładzie. Albo nie móc tak wielu rzeczy zrobić, jeśli ekran uległby uszkodzeniu, na przykład przypadkowo coś by w niego uderzyło i przestałby działać dotyk. Tym bardziej, że Volvo na przykład w spalinowym S90 miało te kwestie rozwiązane normalnie, wystarczyło zrobić kopię i wklej. Zatem na sposób obsługi polecam zwrócić uwagę, czy będzie on ok dla danej osoby, czy nie, ale poza tym pokazywany model to świetny samochód. I to wszystko, co przygotowałem o S90. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!